Powiedz mi, jak zabić kogoś, kto ma broń prawie jak z przyszłości, dysponując tylko zwykłym kamieniem i oszczepem? I jak bardzo musisz być pełen pychy, by wejść z kawałkiem metalu do świata, który od tysiącleci należał do ludzi lasu? Czy to w ogóle możliwe, by kamień stał się skuteczniejszy od metalu i w pewnym sensie cofnął ewolucję? I co jeśli w rzeczywistości początek naszej zapomnianej historii to surowa, krwawa lekcja wojny? Zaczynamy! Około 4000 lat temu Europa Środkowa była podzielona między dwa zupełnie różne światy. Z jednej strony organizacja unietycka, bardziej bogata, bardziej hierarchiczna i związana wielkim handlem kontynentalnym. Z drugiej organizacja mierzanowicka, dużo bardziej biedniejsza, ale za to bardziej mobilna i prawdopodobnie bardziej zaprawiona w utarczkach z sąsiadami. Te dwie nacje nigdy ze sobą się nie starły, ani też nic nie wiemy o takim potencjalnym starciu, jeśli kiedykolwiek takowe się odbyło, bo jakieś kontakty między nimi istniały. Ale za to dzisiaj zadam jedno pytanie. Bo gdyby doszło do realnego konfliktu między nimi, kto wyszedłby zwycięsko z tego starcia? To nie będzie opowieść o jednej wielkiej bitwie, czy też bitwach, jakie później rozgrywały się w średniowieczu, bo epoka brązu wyglądała inaczej. To były raczej małe grupy wojowników, lokalne starcia, zasadzki i walka o kontrolę nad szlakami handlowymi. I aby zrozumieć taki konflikt, trzeba porównać kilka rzeczy. Organizację, broń, teren, mobilność i odporność na wojnę, na wyczerpanie. I właśnie od organizacji z pewnością zaczyna się największa przewaga Unietyczan. Bo Unietyczanie to społeczeństwo pierwszych wodzów, królów czy elit. Mamy bogate groby, mamy koncentrację luksusowych przedmiotów, mamy dowody dalekosiężnego handlu. To sugeruje istnienie lokalnych władców kontrolujących bogactwo i podległych im ludzi. A jeśli istnieją tacy władcy, istnieją też z pewnością wojownicy, którzy musieli ochraniać swoich wodzów. Zatem Unietyczanie w teorii mogli posiadać lepszą organizację, powiedzmy już wtedy wojskową niż Mierzanowicze. Być może potrafili szybciej mobilizować własnych ludzi, być może mieli lokalnych naczelników pomniejszych wodzów, być może część wojowników utrzymywana była nawet z ich zysków z handlu. Natomiast Mierzanowiczanie to zupełnie inna bajka. Ich świat wydaje się bardziej rozproszony, mniej monumentalny, mniej hierarchiczny, chociaż też z odpowiednią drabinką władzy. To może oznaczać słabszą organizację dużych sił, ale jednocześnie mniejsze grupy, które są bardziej elastyczne i mobilne. I właśnie tutaj zaczyna się pierwsza różnica między tymi organizacjami, bo Unietyczanie wyglądają jak społeczeństwo zdolne wygrać jedną wielką, decydującą bitwę. Natomiast ich rywale z południa wyglądają jak społeczeństwo zdolne przetrwać taką bitwę. Teraz czas na technologię. Największą przewagą Unietyczan był oczywiście wytapiany przez nich brąz. Brązowe sztylety, toporki czy siekiery, prestiżowa broń, jak berła sztyletowe. W bezpośrednim starciu dawałoby to im na pewno miażdżącą przewagę. Jednak problem polega tutaj na czymś innym, bo brąz był drogi i nie był łatwo dostępny. Najprawdopodobniej tylko część wojowników Unietyczan mogłaby posiadać pełne wyposażenie z takiego brązu, reszta nadal używałaby bardziej prostszej broni. To oznacza, że przewaga technologiczna była realna, ale ograniczona w pewnym sensie liczebnie. Natomiast Mierzanowiczanie z południa prawdopodobnie w tym wypadku częściej używali po prostu łuków, oszczepów i wszelakiej lekkiej broni. I właśnie tutaj pojawia się bardzo ważne pytanie. Jak wyglądałby sam sposób walki, gdyby do tego doszło? Wielka bitwa i frontalne starcie na otwartym terenie to przewaga Unietyczan wydaje się oczywista. Z racji lepszego uzbrojenia, większej, bardziej zdyscyplinowanej organizacji, współpracy i ten silniejszy efekt psychologiczny. Przecież oni mieli wyraźnych wodzów, zatem prestiż musiał robić swoje na poddanych. Elitarny wojownik Unietyczan z brązowym, powiedzmy toporem, był prawdopodobnie przeciwnikiem bardzo groźnym w starciu 1 na 1. Ale Europa Środkowa epoki brązu nie była idealnym miejscem do takich wielkich starć.
To nie były przecież otwarte równiny, na których nic nie rosło. To był świat lasów, bagien, rzek i innego trudnego pogranicza, a taki teren zmienia tutaj wszystko. W lesie cięższe uzbrojenie Unietyczan nie ma już żadnego znaczenia, bo wtedy nawet trudniej byłoby utrzymać im jakikolwiek szyk bojowy, trudniej wykorzystać ich dobrą, jakby nie było, organizację, a przede wszystkim łatwo byłoby wpaść w zasadzkę. I właśnie tutaj oni, południowcy, mogliby być znacznie groźniejsi. Jeśli byli bardziej mobilni, mieli rozproszone dowództwo, mogli unikać dużych bitew i atakować tam, gdzie przeciwnik był po prostu najsłabszy i niczego się nie spodziewał. Nie musieli wcale niszczyć całej armii Unietyków. Wystarczyło po prostu atakować transporty na szlakach handlowych, przerywać szlaki, organizować zasadzki, uderzać małymi grupami i w małe grupy. I to prowadzi do bardzo ciekawego wniosku. Unietyczanie prawdopodobnie mieliby przewagę taktyczną, ale tylko w konflikcie na krótką metę. Natomiast ich rywale mogli mieć przewagę strategiczną w długiej wojnie na wyczerpanie. Dlaczego? Bo społeczeństwa bogate są bardziej zależne od funkcjonującego systemu, wypracowanej stabilności. Unietyczanie nie mogli obyć się bez dalekosiężnego handlu. Potrzebowali bezpiecznych szlaków, przepływu surowców, aby utrwalać swoją potęgę i w ten sposób mieć tą przewagę. Ich siła głównie w tamtym czasie wynikała z funkcjonującego już dobrze systemu, a każdy system można osłabić lub rozbić. Jeśli handel zaczyna się załamywać, wodzowie tracą swoje znaczenie i posłuch. Jeśli szlaki są niebezpieczne, bogactwo przestaje rosnąć. Surowce nie dopływają na miejsce, a jeśli wojna trwa zbyt długo, koszt utrzymania wojska zaczyna rosnąć, a to może zrodzić tylko i wyłącznie bunty i same problemy wewnętrzne. Natomiast Mierzanowiczanie nie mieliby takich problemów. Pod tym względem byliby zdecydowanie bardziej odporni. Mieli po pierwsze mniej do stracenia, mogli łatwiej przemieszczać się po swoich terytoriach i mogli doskonale radzić sobie w niestabilnym środowisku tamtych czasów. I właśnie dlatego wojna podjazdowa mogła być dla Unietyczan śmiertelnym zagrożeniem. Wyobraźmy sobie kilka lat takich ciągłych napadów na szlaki handlowe. Nie ma tutaj wielkich bitew, tylko transporty, które wyruszają z południa i nigdy nie docierają na północ. Po drodze napotykamy wtedy spalone osady, kolejne zasadzki, więc handlowcy boją się ruszać dalej na północ, a rosnące koszty Unietyczan zaczynają ich znacznie ograniczać w przypadku toczonego konfliktu. I taka wojna mogłaby stopniowo wyczerpać bogatszą stronę, którą są Unietyczanie. Tak samo jak to dzisiaj dzieje się w konflikcie Ukrainy z Rosją. Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, końcowy, psychologia. Bo władcy utrzymują władzę dzięki swojemu dużemu prestiżowi. Broń z brązu była symbolem oczywistej potęgi. Bogate groby były symbolem też tej potęgi, a kontrola handlu tylko jej podkreśleniem. To wszystko mamy u Unietyczan, ale jeśli tamci władcy zaczynają przegrywać lub nie potrafią zapewnić bezpieczeństwa swoim własnym poddanym i ochronić swego terytorium, ich autorytet musi słabnąć. I właśnie dlatego nawet niewielkie porażki mogły być jak bolesne urządlenia, które mogły mieć duże znaczenie już nie tylko militarne, ale głównie polityczne. Mierzanowiczanie nie musieli całkowicie pokonać, unicestwić swoich rywali militarnie. Starczyło stopniowo osłabiać ich system, który dawał im przewagę. Po prostu wojna musiała trwać dłużej. Zatem podsumowując, kto wygrałby ten hipotetyczny konflikt epoki brązu? Jeśli doszłoby do jednej walnej, dużej bitwy, przewaga prawdopodobnie należałaby do Unietyczan i to oni odnieśliby druzgocące zwycięstwo. Z racji lepszej organizacji, lepszego uzbrojenia, większego prestiżu władców i koncentracji tego wszystkiego. Ale jeśli wojna trwałaby wystarczająco długo i opierała się na dużej mobilności niezależnych grup oraz niszczeniu po prostu szlaków handlowych, wtedy przewaga mogłaby przejść zdecydowanie na stronę Mierzanowiczan. Być może właśnie to jest najciekawsze w tym hipotetycznym konflikcie. Nie starcie silnych ze słabymi, ale starcie dwóch zupełnych różnych modeli funkcjonowania społeczeństwa epoki brązu.
Jednego opartego na bogactwie i kontroli handlu, a drugiego opartego na mobilności, odporności i wojnie pogranicza. Te nacje nigdy ze sobą prawdopodobnie się nie starły, ale jak pokazała historia, Unietyczanie i tak upadli. I być może na skutek starć militarnych z innymi sąsiadami, ale jest to już historia na całkowicie inny odcinek.